Witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was kolejne pyszne danie i tym daniem będzie gulasz. Gulasz wieprzowo-wołowy. Możliwe, że ktoś jeszcze nie robił i chce zobaczyć, jak się robi. Mam już gulasz wołowy, wieprzowy z indyka, a dzisiaj Wam zrobię z mięsa mieszanego. I oczywiście zrobię Wam z papryką, z cebulą, z warzywami i z mniejszą ilością wody. Ale ja już mam bez wody, a więc wodę sobie można powiedzieć, że sami decydujecie, ile dodać. Możecie zrobić gulasz w własnym sosie, ale jeżeli ktoś lubi dużo czy więcej sosu, a więc trzeba dołożyć więcej wody. To tylko taka mała uwaga. Dlatego teraz przejdę, pokażę Wam, jak ja robię ten mój gulasz. Tutaj mam już mięso gotowe, pokrojone. 55% wieprzowego, 45% wołowego mięsa. Czy z łopatki, czy z szynki możecie wziąć sobie. Ale jak macie już pokrojony, gotowy gulasz, to możecie wykorzystać tak samo jak ja. I teraz umyję. Papryka około 400 gram. Jak będzie 350 też ok. Marchewka 120 albo 150 gram. Mów. Cebulę około 300-400 gramów też. Kawałek pora 85 do 100 gram. I tutaj mam kawałeczek pietruszki, korzenia 40 gramów, kawałeczek selera 35 gramów. Do tego możemy dać do smażenia również około 100 gram boczku albo na przykład bekonu. I teraz mięso czeka. Teraz umyłam paprykę i kroję sobie na drobne kawałki. Oczywiście te środki wyciągam, wyrzucam. I to, co później potrzebuję, to są 2-3 liście laurowe, jak większe to 2, parę ziarenek ziela angielskiego, paprykę ostrą, pieprz, paprykę słodką, trochę czubrycy, jak ma pieprz ziołowy, mam tutaj również i to wystarczy, myślę. Teraz przejdę już do pokrojenia sobie tej papryki w takie paseczki około centymetra i gotowe już. I teraz pokroję sobie już tego pora. Jest trochę gruby. Tutaj musicie umyć i uważać, ponieważ on może tutaj mieć piach. I teraz przejdę, pokroję sobie bardzo drobniutką pietruszkę. Również seler. Na drobniutko, bo nie każdy lubi. Bo jak drobniutko to się nie wyczuje, czy nawet w zupie. Ja nie daję w dużym jednym kawałku, bo nie każdy lubi u mnie. I wyciągam pod koniec gotowania. Teraz kroję marchewkę na pół. I jeszcze raz na pół. I takie teraz. I to kroję jeszcze drobno, około pół centymetra. Możecie również pasterki. Teraz cebulę kroję w drobną kostkę. Cebuli można dać 300 i 400 gram, ponieważ ta cebula da Wam taką gęstość tego sosu. Do tego dajemy tego pora. I to, co jeszcze potrzebuję koniecznie, to jest czosnek. Z 2 takie średnie, większe ząbki czosnku. Pokroić drobniutko. Wszystko już jest gotowe, te wszystkie warzywa. Będzie pyszny gulasz. Woda ociekła. I teraz jeszcze suszę troszeczkę tym papierem. I teraz nagrzewam patelnię. Rzuciłam już ten boczek i wlewam 2 łyżki oliwy. Możecie dać smalcu albo masła klarowanego czy oleju. Na czym smażycie? Najlepiej to, co lubicie. Do tej rozgrzanej patelni wrzucam to mięso. Obsmażam na rumiany kolor. Pamiętamy, że obsmażamy tak długo, aż ta woda wyparuje. To może trwać 3-4 minutki, ale to jest ważne, ponieważ wieprzowina nie puszcza tego soku. Wołowina tak. Takie tutaj ciemno usmażone da Wam piękny kolor. Ładnie obsmażone. Dolewam jeszcze łyżkę oliwy
I wrzucam warzywa. I to się tutaj smażyło około 10 minut. I wrzucam warzywa. To wam się tutaj naprawdę nie może nic przypalić na dole, bo będzie gorzkie. I teraz już mogę sobie przyprawić i daję tymianku łyżeczkę papryki ostrej. Jak macie dzieci czy kogoś, kto nie może, to zostawcie. Papryka słodka, z 2 łyżeczki nawet, nie zaszkodzi. Pieprz czarny z łyżeczkę i z łyżeczkę pieprzu ziołowego. I jeżeli macie czubrycę, ja mam tutaj zieloną wymieszaną z czerwoną, to dajcie również z łyżeczkę. I oczywiście dajemy z pół łyżki soli. Ja mam tutaj łagodniejszą taką sól, ale jak macie na przykład polską kamienną, to ona może być wam za mocna, za słona. Może być kamienna sól, może być za słona, a więc dajcie najpierw pół łyżki, a potem dosypcie. Tak wygląda. Teraz daję ze 3 liście laurowe, ze 3-4 ziele angielskie i ze 3-4 pieprze i mam pół litra wody. Kilogram mięsa. I teraz przykryję to. Zmniejszę od razu o połowę, trzeba zmniejszyć. Ilość wody jest dowolna, ile chcecie. Ja mam gulasz wieprzowy z większą ilością wody, tam gdzie mnie krytykujecie, ale tylko dlatego, ponieważ mój mąż, moja rodzina uwielbia sosy, a więc można dać mniej, o połowę, czy ile wam pasuje. Mam gulasz z żołądków, mam gulasz wołowy, mam gulasz po węgiersku, mam gulasz z indyka, pyszny, naprawdę wszystkie gulasze są pyszne. Mam gulasz, czyli takie mięso wołowe po burgundzku, mam wołowinę i mam również gulasz stroganów, bardzo szybki. Tylko trzeba uważać, jakie mięso się dobiera wtedy do tych dań. Dlatego, kochani, zapraszam was na playlisty. Na playlistach możecie sobie poszukać jakieś danie, co szukacie. I teraz mi się dosyć mocno gotuje na 4. Zmniejszam na 3. Mam tutaj 60 minut i tak mi się gotuje, dusi. A ja w międzyczasie zrobię sobie do tego jakiś dodatek. I proszę zobaczyć, ja mam tutaj 600 gram gotowanych ziemniaków. Można zrobić smażone ziemniaki. Można wycisnąć, zrobić kopytka albo kluski. A więc zanim ten gulasz się teraz zrobi, postaram się coś z tego zrobić jako dodatek do gulaszu. I proszę zobaczyć, co z tego zrobiłam. Wycisnęłam, dałam 2 łyżki mąki pszennej, 2 łyżki mąki ziemniaczanej, łyżeczkę soli, 1 jajko całe i to teraz sobie mieszam. Taką robię kulkę wielkości około 2,5 cm do 3 i wrzucam na wodę. I następna. I teraz już pokażę wam, jak można sobie taki gulasz zagęścić. Możecie podawać w sosie własnym, możecie również dać dobrą łyżkę masła. Roztapiamy i daję teraz do tego dobrą łyżkę mąki. I teraz proszę zobaczyć, zarumieniam tą mąkę na tym maśle. Już możemy wyłączyć, że się nie spaliło. Warzywa na pewno już po godzinie są gotowane, ale tu chodzi teraz o mięso wieprzowe, wołowe, czy już jest ugotowane. Oczywiście pod koniec gotowania możemy również wyrzucić te ziarenka, bo jak się ziele angielskie rozgryzie, niektórzy nie wiedzą, nie lubią. Wołowina prawie. Wieprzowe. I wieprzowina już jest po godzinie dobra. I ten dzisiejszy sos chcę rozrobić ze śmietaną kwaśną. Ja mam tutaj 24%.
A jak macie 18, to dajcie proszę około 100 gram. I można wziąć trzepaczkę i rozrobić sobie trzepaczką. Będzie lepiej rozpuszczone. I teraz mogę sobie wlać tego sosu. I teraz to wszystko wlewam tutaj. Teraz jak ktoś lubi bardziej na przykład pomarańczowe, można dać z łyżkę do 2 przecieru. I próbuję. Zmniejszę na 2,5. Skalę mam na 9. Powiem Wam, że coś pysznego. Można było tylko dać troszeczkę soli. Pół łyżeczki. I wszystko. I tak to już wygląda ten gulasz. Pokażę Wam teraz na talerzu. I pokażę Wam, jak wygląda. A więc z kilograma mięsa wyszło tyle gulaszu. I teraz wykładam już na talerz. Wkładam kluseczki i danie jest już gotowe. A więc kochani, tak wygląda gulasz wieprzowo-wołowy z mięsa mieszanego z warzywami, z papryką, z cebulą, marchewką i reszta warzyw.